Przyszedł czas na podsumowanie naprawdę dużej aktualizacji w Albionie, która w mojej opinii jest jedną z lepszych zmian, jedną z lepszych aktualizacji, patrząc na to, co się działo w ostatnim czasie, a to, co otrzymujemy teraz, jest naprawdę wow. Ale przejdźmy do rzeczy. Na sam początek otrzymaliśmy bardzo duży graficzny overhaul, bardzo duże zmiany. Jakieś wcześniej nagrane przebitki wrzucę wam teraz na ekran. Generalnie zmienili wszystkie biomy, oprócz mistów, oprócz hellgate'ów i tak dalej. Generalnie chodzi o samego open worlda, o sam black zone, / yellow czy tam red zone. I co ciekawe, jest bardzo duża doza prawdopodobieństwa, że jednak te zmiany nie będą obciążały komputera, tylko wręcz przeciwnie, powinieneś mieć teoretycznie więcej FPS-ów i mniej problemów z optymalizacją, co też na dobrą sprawę się sprawdza, ponieważ jak wejdziesz sobie na test serwer, na którym aktualnie te wszystkie zmiany są, chwilkę pograsz, posprawdzasz co jak działa, to rzeczywiście prawdopodobnie zwrócisz uwagę na to, że komputer działa troszeczkę płynniej niż działał. Drogą w komentarzu możecie dać swoją opinię na ten temat, co sądzicie o tych zmianach wizualnych. Jak dla mnie to jest zmiana głównie pozytywna, wiadomo, kilka rzeczy w mojej opinii jest troszkę niedopracowanych, aczkolwiek na sam ogół dosyć duży plus. Pewnie też kojarzycie, że SBI jakiś czas temu mówiła, że wprowadzać dużo optymalizacji do Albiona. Część z nich już wprowadzają w tej aktualizacji, a kolejna część, z tego co wiem, będzie przez kolejne wręcz kilka aktualizacji. Co już czuć, ale wydaje mi się, że pod aspektem ZVZ, czyli tych walk 100 vs 100, 50 vs 50, niewiele na ten moment się zmieni. Swoją drogą dosyć dużym szokiem jest też sama woda. Widzicie jak to wygląda? W sensie to już nie jest Albion, ok? Jakby przyzwyczailiśmy się do wody w postaci paru tekstur, że tak powiem, a teraz widzimy coś dziwnego. W sensie wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia i po prostu teraz wygląda to trochę nienaturalnie, bo zupełnie do tego nie przywykliśmy, ale pogramy z tydzień, 2, 3 miesiąc i rzeczywiście się do tego przyzwyczaimy i to będzie zmiana na plus. Ale zobaczymy. Ale nieba do Albiona dalej generalnie nie dodali. Choć na mapie świata pojawiły się chmury, co możecie zauważyć, ale to nie jest niebo, nie? Teraz możemy przejść do 1v1 areny, czyli czegoś, co teoretycznie bardzo dużo osób chciało, ale z drugiej strony jestem święcie przekonany, że arena 5 vs 5 przez to umrze. Ale najpierw powiem wam, czym ta arena jest. Generalnie bierzcie 1v1 BO3, czyli musisz wygrać 2 razy, żeby dany mecz został przez ciebie wygrany. Oczywiście soft IP cap jest na poziomie 900 i oczywiście istnieje coś takiego jak MMR, czyli przydzielenie cię do danej rangi, przez co będziesz się bił na równych sobie i oczywiście progresował w dywizjach albionowych, czy tam silver, złoto i tak dalej, pewnie wiecie o co chodzi. Na koniec dnia to jest naprawdę fajna zmiana, w sensie dużo osób narzekało na to, że muszą grać 5v5, podują się solo, mają tragiczne teamy i teraz będziesz mógł po prostu pobić się 1v1 i jest to w 100% fair, tylko prawdopodobnie przez to arena 5v5 po prostu umrze, nikt nie będzie chciał jej grać, bo po co, skoro możesz pograć 1v1 i mieć prawdopodobnie te same nagrody i realnie ranking, który masz, odpowiada temu jak grasz. Czy to będzie competitive, jak to się będzie rozgrywało, zobaczymy. Na razie wrzucę wam parę wstawek, żebyście sobie zobaczyli jak wygląda sama arena. Teraz przejdziemy sobie do samego kontrolera, który uważam, że szczerze w tym update'cie jest wręcz wybitny, z tego względu, że jak pewnie wiecie, Albion teraz wychodzi na Xboxa, przez to również wprowadzono pełne rozwinięcie kontrolera. I szczerze, na samym początku uważałem, że ta gra po prostu nie nadaje się na kontroler, nie da się za bardzo grać, nie jest to wykonalne ani przyjemne, ale po tym update'cie, zresztą sami zobaczcie, switchowanie pomiędzy targetami jest niesamowicie wygodne. I co ciekawe, zwróć teraz uwagę na to, jeśli przełączam się na lewo i prawo, to ja przełączam się względem moba do drugiego moba, nie względem mnie. Widzicie? I jak teraz przesunę w lewy górny róg, pójdę w lewy górny róg, od moba do moba. Jak kliknę teraz w dół, od razu wąż, prawo, kolejny mob. I teraz, teoretycznie, jeśli przerzuciłbym w prawo, agro przeszłoby na tego moba obok mnie, a przerzucę w prawo, nie idzie nigdzie, przerzucę do góry, idzie na moba do góry. Także, to też warto zapamiętać, jak będziesz grał na padzie. Target przerzucasz z moba na moba, tak samo z gracza na gracza, a nie od twojej bieżącej pozycji. I co jest w tym wszystkim najciekawsze? Gdy sobie klikniesz mapę, proszę cię bardzo, masz pełne rozwinięcie Destiny boarda, journala, activities, wszystko jest na tyle dobrze stworzone pod aspektem pada, że po prostu da się grać komfortowo z samym padem. Ja przyznam, że z ZVZ czasem grałem na padzie z tego względu, że chciałem się położyć i grać wygodnie, ale i tak czasem musiałem sięgać po klawiaturę, żeby tam jak niektóre aktywności wykonać. W tym momencie jest to po prostu niepotrzebne. Sama optymalizacja podpada w mojej opinii jest wręcz niesamowita i myślę, że osoby, które będą chciały grać na padzie, tak jak ja, po prostu będą mogły na nim grać. Co ciekawe, nawet sama mechanika lootowania jest dosyć wygodna. Z tego względu, że po prostu klikasz na item i automatycznie przerzuca ci się do ekwipunku. Już nie musisz żadnym stopniu przeciągać, ani nic takiego. Po prostu klikasz i item ląduje w twoim EQ. Także możesz być w pewnym stopniu kompetytywny z innymi graczami, którzy nie grają na padzie. Sam market również uważam, że jest też dobrze zoptymalizowany, ponieważ pewnie pamiętacie stary system, na którym to było niesamowicie nieprzyjemne.
Teraz, powiem ci szczerze, mogę się poruszać po tym markecie komfortowo. Jeśli chciałbym kupić itemy, nie zajęło mi to pół godziny. Mogę sobie wybrać, co dokładnie chcę, w jaki sposób chcę i kupić, no, co mi się podoba. A wcześniej, powiedzmy sobie szczerze, siadasz do marketu, klikasz, minie 15 minut, no i tego builda w końcu kupisz, nie? A teraz w końcu zostało to zoptymalizowane. Mogę być w tym wszystkim lekko nieobiektywny, ponieważ jestem fanem grania na padzie. Cieszę się, jeśli coś jest zmieniane w tym kierunku. Także troszkę ta zmiana mnie po prostu kupiła. Nawet nie będę tego ukrywał. I zarzucimy jeszcze klasyczkiem, jeśli byś robił zakupy w oficjalnym sklepie Albiona, możesz użyć kodu BUAZI przez jedno i przez to bardzo mocno wspierasz ten kanał. I teraz kolejna ciekawa zmiana i w mojej opinii w sumie to jedna z najlepszych w tej aktualizacji, jeśli mówimy o długoterminowym gameplayu. Jeśli klikniecie sobie na swój nick, następnie na armory, możecie zobaczyć kategorie do różnych kontentów, na które jeśli klikniecie, załóżmy, że klikniemy sobie na zobaczmy. Hellgate 5 vs 5. Widzicie wszystkie buildy, które w danym czasie są tam grane. I co ciekawe, buildy, które się tutaj znajdują, często naprawdę są poprawne. W kategorii ZVZ mogę powiedzieć z czystym sercem, że każdy build jest po prostu poprawny. Wiadomo, mamy tutaj sety pod Bomb Squad, mamy tutaj sety pod Brawla, pod Kite'a, pod bardzo dużo różnych rodzajów kompozycji. W tym przypadku mamy jedynie jeden setup fooda oraz potek, aczkolwiek jeśli sobie klikniesz na skille, widzisz kilka możliwości, które możesz sobie założyć do tego builda. Co ciekawe, wszystkie dane są pobierane z tego, jak grają gracze, czyli jak dużo graczy będzie grało jakimś słabym buildem, to również ten build się pokaże, co może czasem wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi o samą metrykę, możemy porównywać swoje buildy pod aspektem popularności, damage ratingu, healing dawn, survival rating, jak i lethality. I to już akurat zależy od kategorii, którą sobie wybierzesz, bo jak wybierzesz sobie open world solo, ten rating może się po prostu troszkę zmienić. Także w mojej opinii ten system to jest coś przełomowego w Albionie, co zawsze było problemem. Ja też jestem streamerem, streamujemy praktycznie codziennie i bardzo często słyszę pytanie, gdzie znaleźć dobre buildy i finalnie odpowiedź jest taka, że musisz albo dołączyć do gildii, która wie o czym mówi, albo po prostu przyjść na streama i zapytaj, nie? Bo nie ma takiej odpowiedniej strony, na której ty wszystkie buildy znajdziesz. A teraz wszystko masz w grze, co jest milion razy bardziej wygodne. Także tutaj naprawdę wielki plusik dla SBI za wprowadzenie tej zmiany. Tylko też warto zaznaczyć, jeśli chodzi o niektóre buildy, tak jak tutaj na Avalonian Dungeons, to też nie jest tak, że każdy jest, że tak powiem, uniwersalny. Przykładowo jak masz Black Monk staffa, jego się nie gra, że tak powiem, regularnie, ale używa się do niektórych aktywności i przez to on jest spoko, ale nie zawsze i finalnie dobrze, żebyś dalej zapytał swojego lidera lub osobę, która to prowadzi, jak dokładnie tym zagrać i czy to serio ma sens. Takie małe przypomnienia. I teraz niesamowicie ciekawa zmiana, ponieważ Battle Mounty mają swojego osobnego Dizereya. Także jeśli naspamujesz 10 różnych Battle Mountów, to wam wstawię w ogóle tabelkę, ile każdy Battle Mount daje Dizereya, to możesz finalnie mieć 99 Dizereya. Rozumiesz to? 99 Dizereya. Bijesz 1% swoich obrażeń. Także to dosyć mocno zmieni metę ZVZ z tego względu, że nie będziesz mógł już wziąć 10 bidli, 5 race carów i naspamować battle mountów i namieszać przeciwnikom w głowie. Teraz będziesz musiał podejść do tego bardziej taktycznie, co w mojej opinii jest niesamowicie dobrą zmianą. Brakowało w końcu zmian w ZVZ, no stary, no nic się nie zmieniało przez parę lat. W końcu coś mamy. Ale z drugiej strony dodali też coś takiego jak Party Leaf Protection, co w mojej opinii jest bardzo dziwne z tego względu, że to jest gierka, która trochę polega na tym, żeby kogoś oszukać, kogoś zabić, wiesz o co chodzi. A z drugiej strony dostaliśmy Party Leaf Protection, czyli jak ktoś cię wyrzuci z drużyny, to przez jakiś czas tamta ekipa nie będzie mogła cię atakować, przez to będziesz bezpieczny i mógł odjechać. Czy to jest spoko? No trochę uśmiech w stronę casual, ja nie uważam, że takie zmiany powinny być dodawane do Albiona, tak szczerze. W sensie nie casualujmy tej gierki jeszcze bardziej. Co ciekawe, kilka tuneli na Eurozone oraz na Rezone zostało usuniętych, tak jak tutaj mieliśmy tunel, już go nie ma. Tu był drugi tunel, mniej więcej w tym obszarze już go również nie ma. Tak samo jak i z Thetfordu, tunel mieliśmy prawdopodobnie na tej lub na tej mapie i również w tym momencie go nie ma. Także w porządku, chyba nikt nie lubił tuneli, powiedzmy sobie szczerze, w sensie ja byłem do tego sceptycznie nastawiony, ale rzeczywiście sporo osób zaczęło mi pisać, że ja i tak tych tuneli nie lubimy i tak mi się nie podobały, no to w sumie ma to sens. Kolejna bardzo kontrowersyjna zmiana, czyli Take All. W momencie, w którym zrobisz PvE, jakiegoś moba, jakąś skrzynkę, będziesz mógł kliknąć guzik Take All i zebrać cały loot w sekundę. Ale co w momencie, gdy robisz skrzynkę, podjedzie do ciebie szczur, tą skrzynkę ci otworzy i po prostu kliknie Take All i zabierze całą. No właśnie, wydaje mi się, że ten system jest troszkę nieprzemyślany, ta zmiana może być dosyć toksyczna. I mam nadzieję, że się z niej wycofają. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo jak dla mnie to będzie dosyć mocna katorga.
Dodatkowo Destiny Board został zmieniony, zresztą jak sami widzicie, w końcu się nie zlewa, w końcu, że tak powiem, te wszystkie itemy są bardziej czytelne. Zmiana czysto kosmetyczna. Jakby wiadomo, każdy ma inną estetykę, mi akurat pasuje, mam nadzieję, że wam też. Choć w sumie jest to trochę dziwne, nie? W sensie przyzwyczailiśmy się trochę do starego systemu i pewnie trochę zajmie, zanim stwierdzę, że to jest na pewno super. Ale wydaje się być w porządku. Wszystkie bugfixy oraz wizualne usprawnienia wrzucę wam w tym momencie na ekran, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ta część materiału dobiega końca, ja pewnie poczekam sobie z tydzień, dwa, zobaczę Combat Balance i dogram drugą część, a dla was to będą 3 sekundy. No i 2 dni później SBI wrzuciło wszystkie zmiany dotyczące weapon balansu, a jest ich dosyć dużo, także proszę bardzo. Pierwsze zmiany dotykają axów, czyli skilla Battle Rush. Generalnie ten skill działa na tej zasadzie, że się daszujesz w daną stronę i nakładasz debuffa/buffa do healowania, zależnie czy hitujesz sojusznika czy przeciwnika. Jego cooldown został zmniejszony z 20 do 18 sekund. Natomiast Crystal Reapera zostało znerfione, jeśli chodzi o damage na moby, z 95 na 86, co jest jak najbardziej słuszną zmianą, bo ten aks był po prostu wszędzie. Następna zmiana dotyczy Sky Strider Bowa, czyli kryształowego łuku. Jego obrażenia zostały zmniejszone ze 140 do 128 oraz lekko zwiększone koszty many. Następnie kryształowej kuszy dostało nerfa. Zamiast zadawać 101 obrażeń, aktualnie zadaje ich 94. Siege Bow dostał nerfa i buffa w sumie jednocześnie, ponieważ obrażenia zostały zmniejszone ze 130 do 105 per tick oraz HP damage, czyli jakby procentówka, została zwiększona z 2,5 do 3%. Czas trwania Fira na demoniku został zwiększony o kilka setnych sekund, zależnie od tego, ile masz nabitych staków. Wszystko widzicie tutaj. Infernal Staff dostał lekkie zmiany. Aktualnie firuje wszystkich przeciwników, którzy są 4 metry od wybranego targetu, a moby już nie są firowane. Obrażenia Downsonga zostały zmniejszone, jego instant damage, nie ten palony w czasie, tylko instant damage został zmniejszony z 225 do 200. Dosyć duża zmiana, tak szczerze, w sensie dosyć duży nerw. Również obrażenia Flamewalker Staffa zostały zmniejszone ze 189 do 178. Arctic Staff dostał i buffa i nerfa jednocześnie, z tego względu, że cooldown na został zmieniony z 15 sekund na 12, damage per tick z 90 na 76 i energy cost per tick z 3 na 2. Czyli w sumie zadajesz trochę mniej obrażeń, ale częściej i finalnie jak często będziesz chodził w wymiany z przeciwnikiem, to może wyjść nawet na plus. Apple Hammera zostało znerfione, ponieważ zadaje zamiast 77 obrażeń 46. Tylko wydaje mi się, że to zupełnie nic nie zmienia w bieżącej mecie. Ludzie nie grają Polhammera dlatego, że bije dużo obrażeń z nie. Tutaj chodzi o to, że po prostu stunujesz przeciwnika i te obrażenia mu nakładasz w inny sposób, nie samym Troszkę to nie ma sensu, ale let it be. Holy Staffy, Holy Orb na każdym Holy Staffie dostał zmianę, stand time 0,4 na 0,25. Czyli ten czas, w którym możesz podejść i cię wyleczy, jak hitnie innego gracza. Guard Runa od teraz nie dotyka 5 osób, a 10. Resisty zostały znerfione z 0,2 na 0,06. Deep Leap na masce, czyli jej otrzymało zwiększone obrażenia ze 180 na 203. Czyli w sumie trochę chcą usunąć młotki i przywrócić macki? Może? Obrażenia na Quarter Staffie, i tutaj wracamy do tego samego, co tak naprawdę tamten Hammer. Obrażenia zostały zmniejszone ze 180 do 161 i również mam wrażenie, że to nie o to chodzi w tej broni. No bo tu chodzi o stuny, no zestunujesz gościa, możesz mu zadawać obrażenia, nie wiem, Peleryna Demona, Potka, Hellfire czy tam Poisonka, no jakby kontrola tu wiesz o co chodzi. Choćby nie każdym buildzie. I Phantom Twin Blade w końcu dostają buffa, już wam mówię, obrażenia zostały total damage, tu mówimy o total damage, zostały zwiększone z 205 do 230. W końcu. Dobra, jak zobaczyłem tą zmianę, sam troszkę nie dowierzałem. Zabijamy właśnie Blood Moona. Generalnie wiecie te Q Blood Moona, w którym on po prostu rozdziera przeciwnika, kładzie plamę krwi na ziemi i się z niej leczy, nie? Ono wymagało jednego charge'a, jednego stacka shapeshifta, a teraz wymaga aż 2. Więc tak na dobrą sprawę, jeśli masz wszystkie staki, masz 5 staków, chcesz się przyciągnąć do przeciwnika i dać Q, to zużyjesz je wszystkie. Masz 1 na 5, a nie masz skilla, w którym użyjesz jednego staka. Także dziwnie. Clarent Blade na 3 stakach dostał buffa ze 160 do 170 obrażeń. Carving Sword dostał nerfa z 20 sekund cooldownu na swoim będzie miał ich 25. Kojarzycie tego skilla na rękawicach, w którym odbijasz obrażenia i się później przyciągasz do przeciwnika, nie? Teraz on nie reflektuje 100% obrażeń, tylko już 150. Tak samo jak i cestusy dostały buffa, ponieważ cestusów na każdym charge'u zadaje po prostu więcej obrażeń. Na maksymalnym jest różnica od 185 do 195. Battle Bracery, teraz multicast, bo wiecie, jak na Battle Bracery używasz podnosisz się do góry i rzucasz skilla, nie? Teraz ten stand time, gdy jesteś w powietrzu, nie musi już wynosić 2 sekund, a może i 3. Demon Helmet dostał buffa, cooldown z 30 sekund został zdjęty do 25.
I Dodge Roll na każdych szusach dostał buffa, ponieważ prędkość, którą otrzymujesz nie trwa 4 sekundy, a trwa tych sekund 5. Oczywiście sama tarcza została niezmieniona.